Jesteśmy w centrum Lwowa. Miasto jak zwykle tętni życiem. Tym razem nie ma tu jednak turystów. Miasto jest przepełnione uchodźcami z różnych części Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Jest początek marca 2022 roku. Trwa wojna z Rosją. Lwów przygotowuje się do obrony. Jak wygląda życie teraz w Lwowie? To spróbujemy pokazać w tym materiale. Po przyjeździe zauważyliśmy, że na pierwszy rzut oka Lwów funkcjonuje całkiem normalnie. Działają sklepy, kawiarnie i restauracje. Na ulicach panuje duży ruch, a na rynku nadal otwarte jest lodowisko. Gdzieniegdzie jednak można napotkać patrole wojskowych, które co jakiś czas legitymują przechodniów. W wielu miejscach pojawiły się umocnienia zbudowane z worków z piaskiem. Władze Lwowa postanowiły też zabezpieczyć przed zniszczeniem najcenniejsze zabytki. Stojące na rynku posągi skryto pod grubą warstwą materiałów. Z kolei witraże w katedrze zostały pokryte blachą. O prowadzonych pracach i sytuacji w mieście rozmawialiśmy z jednym z księży z bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z tym wokół katedry to akurat w tym roku to był odnowiony ten główny witraż w froncie do wejścia do katedry. Bo to trwało 2 lata też i też te figury w zeszłym roku były odnowione. No i każdego roku to się odnawia i to szkoda było, żeby to stracone było. Przez tyle lat to było odnawiane, tyle finansów, даже to głównie też z Polski to finansowanie idzie. I to nie tylko oni katedry zabezpieczają, tylko te wszystkie, powiedzmy, dzieła, gdzie oni to odnawiali, to wszystko starają się zabezpieczyć tak jak mogą. Na przykład tam widać było, że z przodu jest zabezpieczenie, tam jest, nie wiem, czy to takie piana, czy odchodzi też i też taka blacha. Tutaj też jest i siatka, i piana, i też blacha. Z tej strony te witraże są wzmocnione. Figury są tak jakby zabezpieczone taką mineralną watą 10-20 cm. Że no tam jak się udało to owinąć te figury. No wiadomo, jak to trafi bezpośrednio jakaś bomba, to nic nie pomoże. To tylko jakby była jakaś fala uderzeniowa, czy jeszcze to zabezpieczy, ale jakoś coś gorszego, to nic to nie pomoże. Powiem tak, na początku też było strach, kiedy te alarmy były, syreny, chociaż teraz jak powiedzmy dużo ludzi tak nie wątpi w to, że Putin jak powiedzmy zwariował, to jemu nic nie grozi, żeby tutaj uderzyć coś, jak jemu nie powiedzie się tam ta ataka na wschodniej Ukrainie, czyli powiedzmy nikt nie wątpi to, że on na tyle może pójść daleko, żeby tu coś nie zaatakować. Czyli mają takie obawy, że i tu coś może dojść, czy jakaś wojna, czy to będzie się poszerzać. W zależności powiedzmy jak tam do Putina wschodzi, że teraz widzimy, że te miasta bombardują, to czyli on nie daje sobie rady z wojskiem, to w taki sposób. I w szale to może dostać, że jak tam nic nie zdobył, to może przynajmniej zniszczyć na tyle. Tak ludzie się obawiają tego, że może jak nie uda się mu zdobyć, to przynajmniej zniszczy i tak ludzie się najbardziej obawiają, że on może dojść aż do takiego. To, że więcej osób się wspiera, to jest zauważalne. Chodzi o to nawet, jakby powiedzieć, z swojej strony widzę, że ludzie robią takie konkretne rachunki sumienia i ludzie, którzy dawno się nie spowiadali, też się spowiadają z obawy przed wojną. Mogę powiedzieć to, że pierwszy piątek, jak przedtem była Cześć Święta, zawsze było dużo ludzi, takiej różnicy nie sprawiło, tylko w niedzielę na wieczornej mszy świętej widać było, że wszyscy ludzie, którzy byli, to byli nie nasi parafianie, że to ludzie obcy byli. Czyli gdzieś tutaj też mieszkali i też starają się dotrzeć na mszę świętą, żeby też być tutaj. Widać, że też w ciągu dnia przychodzą inni ludzie i uklękają na adorację, bo widać, kto to jest, powiedzmy, przyjdzie pooglądać i nie wie, co tam Pan Jezus czy msza święta, a widać ktoś, kto przychodzi, żeby się pomodlić i brać udział we mszy świętej. Dotąd w obręb miasta nie spadła żadna bomba, choć w wyniku rosyjskiej agresji zbombardowano już pobliskie lotnisko wojskowe i zakłady naprawcze. Nie jest jednak tajemnicą, że spodziewany atak z terytorium Białorusi może zagrozić również zachodniej Ukrainie. Dlatego też wokół Lwowa i praktycznie w każdej miejscowości w obwodzie lwowskim ulokowane są blokposty, obsadzane przez żołnierzy obrony terytorialnej. Do ich zadań należy m.in. przeciwdziałanie dywersji. Dzień przed naszym przyjazdem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała grupę dywersantów, którzy w pobliskim obwodzie stanisławowskim zamierzali stworzyć prorosyjską Republikę Ludową. Z drugiej strony Lwów jest szykowany do przyjęcia roli miasta stołecznego na wypadek opanowania Kijowa przez wojska rosyjskie. To także we Lwowie znajduje się jeden z głównych punktów przerzutowych wsparcia dla walczących na froncie. Jednak jedną z pierwszych rzeczy, która rzuciła nam się w oczy po przyjeździe do Lwowa, to spora liczba młodych mężczyzn, którzy teoretycznie powinni być teraz w wojsku. Kontrastuje to z zakazem opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia.
Ten paradoks wyjaśnia nam Aleksiej, który przyjechał tu z ukraińskiej stolicy. Ukraina bowiem dotąd nie zdecydowała się na pełną mobilizację. Co więcej, jest problem, by ochotnicy mogli wstąpić do wojska. Ci, którzy pragną walczyć w obronie ojczyzny, niejednokrotnie muszą uciekać się do korupcji, by to pragnienie spełnić. Armia nie chce ich przyjąć, nie dla wszystkich też wystarcza karabinów. Największe zainteresowanie budzi służba w obronie terytorialnej, która zapewnia pozostanie w swoich rodzimych okolicach, co dla mieszkańców zachodniej Ukrainy jest cennym walorem, jeżeli ma się w perspektywie mobilizację i przerzucenie na pierwszą linię. Aleksiej przybył tu, by bezpiecznie odprawić swoją żonę i córkę do Polski. W Kijowie nie doświadczył bombardowań, bo jak sam twierdzi, dotykają one głównie obrzeży miasta. Z kolei w czasie alarmów bombowych jego rodzina nie zbiegała do schronów z uwagi na dominującą tam panikę. My z kolei doświadczyliśmy alarmów bombowych w Lwowie, ale nie wzbudziły one niepokoju wśród ludzi. Aleksiej i jego rodzina należą do tysięcy uchodźców, którzy w ostatnim czasie przewijają się przez lwowski dworzec. Tamtejsze koleje są obecnie nastawione głównie na ewakuację zagrożonych rosyjskim atakiem miejscowości. Uchodźców wozi się za darmo. Pierwszeństwo mają kobiety i dzieci, ale jak udało nam się dowiedzieć z powodu ich liczby, nawet nie zawsze matkom z niemowlakami udaje się wyjechać. Innym problemem są odwoływane pociągi za granicę. Zdarza się to nawet kilka godzin przed odjazdem. Powód jest prosty. Duże obłożenie na przejściach granicznych, co znacznie wydłuża czas na odprawienie. Tym samym poszczególne składy mają gigantyczne opóźnienia. Na lwowskim dworcu na uchodźców czekają wolontariusze. Na bieżąco rozdawane jest jedzenie i herbata dla podróżujących. Przed budynkiem z kolei panuje dość swobodna atmosfera. Ustawione jest pianino, palą się ogniska, obok zaaranżowano plac zabaw dla dzieci i postawiono namioty organizacji humanitarnych. Przybywających wita ktoś w rodzaju konferencjera. Jednak ta otoczka stanowi najczęściej tylko próbę osłodzenia wojennych przeżyć i trudów wielokilometrowej podróży, która dla niektórych przecież się nie kończy. Wielu ludzi po kilkunastu godzinach spędzonych w pociągu ustawia się w kolejce do następnego, który ma ich przewieźć przez granicę. Nie wszyscy uchodźcy traktują Lwów jako przystanek w drodze do państw Unii Europejskiej. Rodziny, które nie chcą się rozdzielać, mają nadzieję bezpiecznie przeczekać konflikt w obwodzie lwowskim. Ich zakwaterowaniem zajmują się organizacje charytatywne. Aktywnie w pomoc włączyła się również polska parafia. U nas jest 12-15 osób, czasem 18 osób. Jest rodzinka, która od początku jest tutaj, mieszka, oni z Zaporoża są, ale są ci, którzy na przykład jedną, dwie nocy nocują i jadą dalej. Na przykład też my jedziemy codziennie na dworzec kolejowy i na przykład jak ktoś widzimy matkę, jakieś tam dzieci, czy na przykład zdarzyło się nam, że też widzimy, że dwójka dzieci jest niepełnoletnich. Chłopczyk chyba miał 12, a dziewczynka 16 lat. Okazuje się, że ich też rodzice wysłali z Zaporoża, żeby do Lwowa dojechali, z Lwowa dojechali do Mukaczewa, bo tam mama i ich siostra mieszka, ale nie mogli dojechać za Marty, to myśmy też przyjęli, potem odprowadzili na dworzec i wysłali tam do Mukaczewa. Jeżeli są jakieś rodziny na dworcu chętne, że chcą dojechać do granicy, to pomagamy im do granicy dojechać, albo na przykład też przez granicę, żeby od razu ktoś, rodzina jakaś spotkała i też tam dała im gdzie zamieszkać, gdzie te wyżywienie. Przed chwilą też pan podszedł, też przywiózł pomoc humanitarną, ale też chętnie zabrać 6-7 osób. Akurat jest teraz rodzinka, która ma 5 dzieci, a oni ich zabierają i od razu wiozą pod Warszawę i tam dają mieszkanie, wyżywienie. Te rodzinki, które u nas też mieszkają, to oni też starają się też robić kanapki, czy coś pomagać tutaj naprawdę. Jeżeli jest mężczyzna, to on jedzie tą humanitarną pomoc tam na składach wyładowywać i załadowywać dalej w busy, w tiry, co jedzie dalej na wschód. W Lwowie istnieje też kilka punktów pomocy dla walczących żołnierzy. Odwiedzamy jeden z nich. Każdego dnia jest tu przygotowywanych około 1500 zestawów żywnościowych, które są następnie wysyłane na front. Spotykamy pracujące tu na co dzień Iwanę i Ludmiłę. Okay, actually this started in 2014 when the war started over there in the east. And that was 30 people, 30 volunteers who organized it. So they started it then, and during these 8 years they were working to supply food for soldiers who were fighting in the east. So now it wasn't done from the very beginning, it was already
just the continuation of the long story. Actually, what you see, these are people who are helping us. This is not governmental help. These are people who help. Okay. Уряд, це люди, приходять до влади. Only people who have possibility, they either come and bring some food, either they bring, if they can't bring any food, they just come and help. Zapytaliśmy także, jakiej pomocy potrzebują. Money, food, ammunition, anything. So there are special Все, numbers. що стосується Everything, військових. everything that actually, anything that can help soldiers, Okay. everything is required. Okay. So you can learn more from Facebook page. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Więcej o tym, jak pomóc lwowskiej kuchni, można dowiedzieć się pod linkiem, który przekazujemy w opisie naszego materiału. Historia po raz kolejny dzieje się na naszych oczach. Niestety na Ukrainie zapisywana jest łzami i krwią. Na szczęście póki co konflikt ten omija Lwów. Miejmy nadzieję, że do końca tych tragicznych wydarzeń miasto pozostanie bezpieczne.